Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj jesteśmy w takim ekstremalnym budynku dawnej garbarni. Wiesz co, na ten moment tak to wygląda. Ale czy tak jest do końca, to sobie zaraz zobaczymy. Postaram się Wam opowiedzieć troszeczkę o tym miejscu. Wcześniej nie wchodziliśmy tutaj, więc nie wiemy, jak to wszystko wygląda. Ale jak na razie sami możecie dostrzec, że jest to niezła ruina. Jakieś ślady po bytności tutaj osób, które przychodziły tutaj odpocząć po prostu, bądź zamieszkać. Cały teren jest wyodrębniony z użytkowania po to, żeby ewentualnie nie stała się tutaj nikomu krzywda. Nie wiemy tak naprawdę, co nas tutaj czeka. Zobaczcie, że większość stropów, które były drewniane, już nie istnieje. Ta garbarnia została założona w 1892 roku przez burmistrza albo osobę, która pełniła funkcję burmistrza tego miasta, zresztą uzdrowiskowego. Nie będę mówił, jakie to miasto, ponieważ jest to proste do wyszukania dla tych, którzy są zainteresowani tym miejscem. W każdym razie było to na terenach należących do Niemiec. Później przetrwała wojnę II światową. To miejsce przetrwało II wojnę światową. No i po wojnie niestety zostało to przejęte przez wojska rosyjskie, które dokonały grubieży i no teraz się wystraszyłem, bo to graffiti jest dosyć specyficzne. Takiego dużego człowieka przedstawia. Zobaczcie tutaj mocno. A tutaj mamy znak z YouTube'a. Więc pozdrawiamy całą ekipę YouTube'a. Pozdrawiamy Was wszystkich, którzy oglądacie nas na kanale YouTube'owskim. My sobie dalej oglądamy, podejdziemy do tego szalonego czarnego człowieka i żeby było mu miło. Aczkolwiek no nie powinno się też tak robić. Ale myślę, że serce nie jest czymś złym. Na czymś, co zostało już dawno namalowane. Przejdźmy sobie dalej. Co tutaj? Nic tutaj. Nic to. W każdym razie Franz Pompe, bo tak nazywała się osoba, która była burmistrzem tego miasta i założycielem tej garbarni. On właśnie założył tą garbarnię i jako burmistrz wiele rzeczy mu uchodziło na sucho, a na pewno zapach, który unosił się z tego miejsca. Garbarnia była wybudowana, mieści się tak naprawdę przy rzece. Tak naprawdę garbarnia potrzebuje bardzo dużo wody, żeby zaspokoić takie miejsce. Trzeba naprawdę mnóstwo wody bieżącej. No i ta bieżąca woda była brana właśnie z tej rzeki tutaj. Tu jest wejście. To wyjście, tutaj teraz widzicie to zadaszenie, jest pozostałością po próbie zaadaptowania tego obiektu na przychodnie.
Tędy najprawdopodobniej wchodzono by, ponieważ nigdy nie doszło do tego i przychodnia nigdy tutaj nie była. Nie było tutaj przychodni, mimo że bardzo chciano ten budynek tak zaadoptować. To jest uzdrowisko, a to musiało nieźle śmierdzieć od tej garbarni. No właśnie zastanawiam się, w którym momencie tutaj to uzdrowisko, no bo uzdrowisko też jest tutaj od lat, prawda? Od lat i prosperowało całkiem nieźle. Z tego co słyszałem, to nawet przed wojną, tak? Tak. Więc pytanie, uzdrowisko? To była świetność największa, bo teraz jest już słabo. No tak, ale uzdrowisko, a jednocześnie przykry zapach garbarni? Jakby ktoś nie wiedział, garbarnia jest po to, żeby zrobić skóry z zwierząt. Powiem wam, że jest tu dosyć wysoko, nie ma żadnych poręczy. Konstrukcja jest betonowa mam nadzieję, to nie jest drewniane. Nie, to jest metalowe. Aczkolwiek boimy się, ponieważ gdzieś tam te cegły, jeżeli są przemoknięte, może ta konstrukcja po prostu zardzewiała, zawalić się. Miejmy nadzieję, że to nas nie czeka, ale wchodząc będziemy musieli się trzymać lewej strony, żeby nie spaść, bo nie ma po prostu poręczy. Zobaczcie tutaj. No wygląda na mocne, ale wiesz jak to jest. Jest dosyć ciepło dzisiaj i można na przykład mieć problem z odwodnieniem. Mogę wejść? Wiesz? Jeszcze czegoś takiego nie słyszałam. Słyszałam rzeczy, ale żeby mieć procent odwodnienia w garbarni. Znaczy wiesz co, w garbarni potrzeba było wody, tak? Dużo. Możesz się napić z rzeki. Ale wiesz, trzeba uważać, bo tutaj naprawdę jak się tak wyjdzie... Tak, ale jak się tak wyjdzie wprost, to można tam spaść, po prostu o to mi chodzi, nie? Wiesz, więc trzeba tutaj bardzo ostrożnie chodzić, ponieważ są tu różne dziury i no i może to być tak, no nieciekawie, tak? Nieciekawie. Ja nie wiem jak działała garbarnia, Tak? bo tam jest na dole mnóstwo takich małych pomieszczeń. Czy to miały być biurowe, czy to już pod tą przychodnię, bo niektóre ścianki widać, że to jest współcześnie dobudowane. Że nowe. Przecież jako garbarnia to chyba musiała być jakaś hala, no... Wiesz co, ja myślę, że wiele obiektów, które tutaj były na tym terenie, że ten obiekt był raczej funkcję biurową spełniał, ale patrząc po tym wszystkim, co tutaj jest, te nowe, no nazwijmy to nowe skrzynki, nowe jakieś puszki, to one były przygotowane pod nowe tak naprawdę okablowanie związane z tą przychodnią, do której nigdy nie doszło do skutku. Tutaj na przykład mogło być jakieś okienko rejestracji jakiejś, prawda, która nigdy nie była czynna. Coś takiego mogło być. To są jeszcze pozostałości po robotnikach, jakieś rękawice, gdzieś tam na dole packa, nie? No to tak, że po prostu remont tutaj był wykonany. Tak samo zobacz, tutaj mamy drzwi, które ktoś zamurował. Być może to są pierwotne drzwi, ale tak to zostało zrobione, żeby było to przygotowane pod tą przychodnię po prostu, tak? Tutaj stropy są dobre. O, jakieś ptaszki. Tutaj pomieszczenia są dosyć stabilne. Tutaj również. Tutaj też. O, tam mamy cytat. Jestem Bogiem, uświadam to sobie. Tylko wyobraź to sobie. Ty też możesz być Bogiem. Aha, i teraz tu jesteśmy tutaj nad tą... Chociaż nie, to jest z drugiej strony. Czy tu jest wejście? Nie, to są jakieś inne rzeczy, ale to też jest dobudowane, tak. Wycięte te po prostu są. Wycięte okna. Nie wiem, no ale to pod remont pewnie było przygotowane. Tam jakiś też tutaj prąd, ale myślę, że też jakiś stary jest. W ogóle tu dużo rzeczy takich jest przygotowanych pod nową infrastrukturę, pod nowe kablowanie. Tam już byliśmy, to nie będziemy tamtędy szli. Tam są pomieszczenia, które no nic nie wnoszą. Pójdziemy sobie tutaj.
Tutaj na tych piętrach już warto bardzo, ale to bardzo uważać, ponieważ stropy są betonowe, to tam pal licho, ale problem jest taki, że gdzieniegdzie... O, zobaczcie, Ola. A co my tutaj mamy? Do każdego pomieszczenia warto wchodzić z pewną ostrożnością, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ta krzywda może spowodować, że już nie będziemy dalej eksplorować. Ola? Okej. Tu idziemy sobie boczkiem. Tu jakieś poszczególne hale, ale być może to były po prostu ubikacje, albo przygotowane coś pod ubikację. Tak to przynajmniej wygląda, które najprawdopodobniej nawet nie powstały. Powiem wam, że ten obiekt, tu jakaś ławeczka przygotowana, no tak, tu można sobie posiedzieć, napić się piwka albo i czegoś mocniejszego. O, właśnie te dziury. Tutaj to pomieszczenie, w którym już byliśmy. Tu jakiś dach, deski, które spadły gdzieś tam stamtąd. Tak, jest fajnie chłodno, aż mi się nie chce chodzić na te ciszej stopni. No, powiem ci, że tak. No, na przykład tutaj, widzisz to. Tu są nowe puszki zainstalowane. No i na tym się skończyło. Nikt tak naprawdę dalej nie poszedł. No bo ściana jest zbudowana dopiero co. Tak, to jest świeża ściana ceglana. Nawet powiem ci, tutaj te są pokradzione najprawdopodobniej, te deski powyciągane. To się trzyma na słowo honoru. Mam wrażenie, że ten cement, ta struktura, która łączy te wypłukana, a i też tak troszeczkę produkty. Tak, no tak coś chyba, nie jeden dom wybudował ten, kto się tym zajmował, żeby to tak? Mogło tak być. Dobrze. Pójdziemy dalej. Tutaj już byliśmy, bo to jest od tamtej strony, więc czeka nas kolejne piętro. Kolejne piętro, na które znowu pójdziemy, trzymając się lewej strony. Mimo że ta lewa strona, jak widzicie, jest dosyć zawalona i można się pośliznąć na tym wszystkim, to tutaj mamy kolejne piętro i tak naprawdę ostatnie piętro z drabiną, albo raczej pozostałością drabiny, która została umiejętnie wycięta, żeby nikt nie dostał się na dach. Żeby nie stał się Bogiem. Co tu mamy? Tu jakieś ognisko było palone. Tutaj jakaś mocne graffiti, nie wnoszące nic. Tutaj echo się kończy, co by wskazywało na to, że ta powierzchnia jest osłonięta przez drzewa i wiatr nie przechodzi na przestrzał, albo okna są tak poukładane, że nie ma przeciągu. Tutaj już widać, że natura zabiera wszystko. Ogarnij się. Dobra, ogarnę się. Zobaczcie tam. Tutaj kolejne pomieszczenie, w którym, powiem wam, jest bardzo ciepło. Ja myślę, że to od tego dachu. W tych pomieszczeniach na dole było bardzo, bardzo zimno. Tutaj jest ciepło. Mamy drewniany parapet. Mamy pipę i świnię, grubą zresztą. I kogoś przezywa. O, Slam Attack. No nie będziemy czytać tych wszystkich graffiti. Zresztą bardzo marnych. Nic nie wnoszących.
tutaj mamy jakieś lepsze, chociaż też nie. Tutaj nie jest tak wcale ciemno, ale jakoś doświetlenie powoduje, że nawet te większe, mniejsze zakamarki są rozświetlane i bardzo fajnie to wszystko wygląda. O, tutaj mamy z końca lipca, ale 2013 roku napis. Czasami dziwi mnie to, że często jest rozpisane coś, to jakaś zabawka płonęła. Ciężko jest, czasami mnie to dziwi, że ktoś dużo pisze o tym, że nie lubi policji i tak dalej, a kończy się zazwyczaj tylko na napisie, ponieważ gdy policja na przykład się pojawia, to wszyscy jakoś tak miękną. Nawet ci najwięksi twardziele, przynajmniej tacy się uważają za twardzieli. Zawsze jak jest taka przestrzeń i jest jakieś takie wejście jest, staram się podchodzić w ten sposób, żeby nie było sytuacji, w której przechodzę i ktoś mnie na przykład spycha w tamtą stronę. Więc trzeba to też brać pod uwagę. Tutaj kolejne pomieszczenia i mamy tutaj Olę, która... O, ktoś tutaj walił wiadro. Może nawet tu spał potem. Wow. Stawił biustonosz z opalacza. Tu się musiało dziać. No. Aż wyskoczył ze skarpet, patrz. Wiesz co, rozbierał się, ale to fajnie świadczy, bo zazwyczaj mężczyźni noszą skarpety, nawet jak są rozebrani, tak? No. I być może ten Mateusz po prostu 94 to kupę lat. kupę lat temu i 61 to on mógł na przykład mieć taki rocznik. Czyli jak widzicie, ta garbarnia miała mnóstwo tutaj przeznaczeń. Wiesz co mnie najbardziej, teraz mnie coś zainspirowało? Co tu jest napisane? Na tych cegłach. Wytwórnia tam, gdzie to robili. Maciejowice, Maciejowice? Tak, widocznie cegielnia, wiesz? Aha, no faktycznie. Tak, to cały czas przewija się ten sam napis. Maciejowice, Maciejowice. Po prostu z tej cegielni. To Mhm. Wiesz co, ja się nie dziwię, że ktoś tutaj sobie spał, bo tu jest bardzo ciepło. No, cieplej niż na dole. I myślę, że ta temperatura nawet, znaczy zimą to nie, bo pewnie zimą tu jest zimno, na dole jest cieplej, ale że ona jest po prostu, ciepło też jest nocą. To jest to już szkła, więc okna zostały wybite, nie wyciągnięte. Zobacz, Steven Seagal pali, a Maniek, ojej, o, dużo rzeczy Maniek ma. To nie jest Steven Seagal, tylko Maniek. Maniek, nie ma majtek, muszę ci powiedzieć. No tak. A Ale króliki... ma też kifa. Maniek? No tak, bo musisz ją wrócić w prawo, to już będziesz wiedział. No tak. A tutaj króliki są wszechobecne. To nie było tylko wiadro. Nie, to nie było wiadro. Ja myślę, że to było wiadro i jeszcze jakieś tabletki. Może witamina C. No tak, stąd te króliki. Ale ktoś tu był od nas. Tak, bo jest napis: nie patrz za winkiel. No, i tu króliki. Powiecie, co to za eksploracja, czytanie z tych murów, ale no, pokazujemy wam tak, jak jest tutaj. Jak to wszystko wygląda. Taki industrial, ale taki dość nawet bezpieczny. No Oprócz powiedzmy, tego, tak, bo tutaj różnie się może skończyć.
ale myślę, że Bo ja już tam byłam. rozsądkiem jest ok, tak? Tak. Myślę, że możemy zejść na dół i zobaczyć, co jeszcze obiekt oferuje z zewnątrz. No, poczekaj chwilkę. Dobra? Ale myślę, że jakieś fotki tam miałaś. Co? Gdzie? No tutaj jakieś fotki się udało zrobić. Zobaczysz. No dobrze. No to idź. Dobrze. Ja mi się wyprzóbamy, co nie wiem. Oczywiście. Zobacz. Tu jest jakiś scenariusz do filmu Ludzka stonoga. Tak? Skąd wiesz? No, widzę tutaj takie właśnie scenopisy. Dobra, ja schodzę. Cześć. Cześć. No bo tak, bo to się żegnamy teraz z Wami. Dzisiaj oglądaliśmy, Tym razem nagrywamy koniec na końcu. no czyli prawidłowo. Albo nie, bo to się początki nagrywa, na końcu się w tym pogubiłem, ale wybaczcie nam, jest 30 parę stopni, jest naprawdę ogromny upał. I dzisiaj z największą przyjemnością, zresztą tak jak zawsze, zwiedzaliśmy oto te, można powiedzieć, ruiny, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, starej garbarni Franza Pompę, burmistrza tego miasta, które już na pewno wygooglowaliście. No i tam było bardzo chłodno, na całe szczęście. Idziemy do rzeki. Dobra, wskakujemy do rzeki. No to lecimy do rzeki. Cześć. A właśnie w tym miejscu był sklep z odzieżą skórzaną z garbarni, w której byliśmy. Trzymajcie się, cześć.